Hello, my name is Victor. Welcome on the Harley Stories YouTube channel. Today I will take you to Vindava, Ventspils in the Latvia. It will not be a film about the motorcycle. That will be the story about the road, people and the places, which you can see from the seat of the Harley. Let's go. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj z Wrocławia na miejsce, gdzie się znajdujemy, przejechaliśmy jakieś 650, może 670 km. Jesteśmy w linii prostej 4 km od granicy litewskiej, w okolicach miejscowości Szypliszki. Właśnie rozkładamy obóz na dzisiejszy nocleg. No i jutro rano kawka, śniadanko. I zostało nam na zlot w Windawie jakieś 500 km, może nie całe. Także budujemy obóz, szykujemy się do spania. Fajny dzień, dziękuję. Jak wygląda ekipa Harley Stories w drodze na zlot? Tutaj mamy garaż. Tutaj mamy garaż, proszę Państwa. I z garażu od razu jest przejście do salonu, do kuchni. Do salonu z aneksem kuchennym. Robi się jedzonko na ciepło, bo godzina 14, więc należy się zatrzymać. A przynajmniej tak mam przyjęte, że koło 14 zawsze staję na obiadek. Coś na ciepło zjeść, bo jak inaczej. No, do zlotu mamy jeszcze do Windawy. Mamy jeszcze Ventspils. Do miejscowości Ventspils mamy jeszcze jakieś 180 km. Jedziemy. Wybraliśmy trochę trudną drogę, bo plan był taki, że lecimy z granicy polsko-litewskiej na Kowno i z Kowna na Kłajpedę autostradą i później na północ już na zlot z Kłajpedy wzdłuż Morza Bałtyckiego, wzdłuż wybrzeża, ale żeśmy się troszeczkę zważyli, bo wzdłuż wybrzeża dzisiaj jest piątek, więc lato, więc lipiec, więc wszyscy, cała Litwa jedzie nad morze. No i tutaj korki jak cholera. Jeszcze jakieś objazdy, zamknięte drogi. No jedziemy naprawdę żółwim tempem. Nie wiem jaka tam jest średnia, nie patrzyłem, ale nie wesoło. No jakoś się doczłapiemy. 180 km zostało, to jakoś się tam doczłapiemy do zlotu. No a wczoraj, no tak jak pan Odil mówi, spacerowym tempem. A wczoraj przez Polskę z małymi przebojami. Byłem troszeczkę przerażony, ponieważ mój Harley się zsikał. Zatrzymaliśmy się na którymś tam tankowaniu. No i patrzę pod motorem olej. Otóż jak sprawdzałem oleje przed wyjazdem, silnik, skrzynię, no to tak dolałem oleju do skrzyni biegów, że chłopina postanowił wyrzucić nadmiar. Po prostu nie widziałem na mieczyku, bo był czyściutki olej, a ja ślepy. Nie widziałem na mieczyku, że jest stan już dawno temu. No i tak mu dolałem tego oleju, że się chłopak zsikał. Byłem początkowo przerażony, bo myślałem, że to z silnika. Posprawdzałem dół motoru, obejrzałem. Mówię, co jest? No przecież jedziemy dosyć daleko. Nie aż tak całkiem daleko, no ale kawałek jest. No 1200 prawie kilometrów, 1100 chyba 50 w jedną stronę, więc no trochę byłem przerażony wczoraj. No ale też był fajna. O, jakie jadą wespy, patrzcie się. Hello everybody. Are you going to Ventspils? Are you going to Ventspils to the motorcycle meeting? Yeah, we are going. No, just to the dance school. Okay. Not in the club meetings or on the roads. Okay. Going there? Yeah. Okay. We're going from Poland. Nice bikes. Have a good time.
No i był też fajny moment wczoraj, bo lecąc przez no, kawałek Podlasia, zahaczyliśmy kawałek Podlasia, czyli kraina bocianów, pięknych widoków, pasących się krów, troszeczkę pofałdowana, górki, pagórki, piękna część Polski. No i tam w moim koniu wybiło 70 000 mil, co żeśmy uwiecznili na filmie. Będzie gdzieś tam wklejony ten kawałek. Także 70 000 mil mój koń już przeleciał. A kupiłem go jak miał 42 000 mil. Także już parę mil czy parę kilometrów przez te 3 sezony nim zrobiłem. Także tak to wygląda. Obiadek się dzieje. Do zlotu mamy niedaleko. A co dzisiaj kuchnia serwuje? O, Harley'e idą. Idą Harley'e na zlot. Lecą chłopaki. Co dzisiaj Harley Stories kuchnia serwuje? Makaron z konserwą, tak? Dobra. To będzie na tyle w tej relacji. Ciekawostka z Litwy. Zobaczcie, jak wygląda rozkład jazdy na przystanku autobusowym. To jest rozkład... Ej, to się nie obraca, tu się jakoś obraca. Czy to źle? A tak ma być. To jest rozkład jazdy. Przy samym zlocie wiedzie trasa turystyczna kolejki wąskotorowej zbudowanej w czasach I wojny światowej przez Niemców. Początkowo służyła ona do celów militarnych,
później do zaopatrzenia wiosek nadmorskich, a w czasie zimnej wojny również służyła dla celów militarnych. Dziś jest to muzeum. Całe wybrzeże Morza Bałtyckiego, Łotewskie, czy tam Zatoki Ryskiej, bardziej Zatoka Ryska, usiane jest takimi oto wieżami obserwacyjnymi. Sowieckie wojsko do tego stopnia wielowarstwowo pilnowało wybrzeża, że nawet takie wieże były budowane obserwacyjne, żeby patrzeć, co się dzieje na morzu i patrzeć, obserwować, co się dzieje, jeśli chodzi o ewentualne ucieczki ludzi na zachód. Admirał jakiś, Hiper, Kiel, Narvik i taka oto wieża, takie otwory strzelnicze, czy tam obserwacyjne. Tutaj widać morze. No ten las urósł, no to wiadomo, że pole widzenia jest w tej chwili ograniczone przez las, ale jak lasu nie było, był mniejszy, no to fest. Pilnowali tutaj tego. A tu jeszcze jest wyżej. O, lornetka. No tu widać na dziesiątki kilometrów w morze, nie? Tak, a jak lasu nie było, to on tu ląd widział, plażę widział. Żołnierz, nie? Tak to było za Sojuza. No, tak jak to w polskim filmie było powiedziane kiedyś, że bunkrów nie ma. Ale akurat tutaj, gdzie w tej chwili się znajduję, bunkry są i to fest bunkry. W tej chwili dochodzimy do Morza Bałtyckiego w miejscowości Ventspils, po polsku Windawa na Łotwie. Otóż jest to za czasów Związku Radzieckiego. Był to bardzo, bardzo mocno umocniony teren, bardzo zmilitaryzowany teren. Były tutaj tajne ośrodki wojskowe, plaże były pilnie strzeżone przez wojsko. To były jakieś pododdziały Straży Granicznej KGB, które pilnowały tych plaż. Plaże były bronowane. Niektóre odcinki plaży były w ogóle zamknięte dla cywili. Nie było wstępu na te niektóre odcinki plaż, bo Sowieci niezmiernie bali się tego, że ludzie będą po prostu uciekać stąd na zachód. No a w linii prostej z miejsca, gdzie ja się w tej chwili znajduję, do Gotlandii jest 160 km. Więc te plaże były niezmiernie pilnowane przez radzieckie wojska. Jest tutaj takie miasto, biała plama na mapie, miasto, które się nazywało Zwiezda. Tam są, pojedziemy tam są teleskopy, radioteleskopy, które służyły do testów łączności, nasłuchiwania kosmosu przez armię radziecką. Dzisiaj służą naukowcom te obiekty. Także no, biorąc pod uwagę sytuację graniczną, biorąc pod uwagę położenie Zatoki Ryskiej, w ogóle miasta Ryga, no to
Było to bardzo, bardzo ważne miejsce, jeśli chodzi o sytuacje militarne nad Morzem Bałtyckim. No i należy też wiedzieć, że Windawa, czyli Ventspils, swego czasu za Sojuza to był główny port, przez który była eksportowana ropa naftowa i gaz. Cały system rurociągów radzieckich był zbudowany w ten sposób, że one zasilały tutejszy port, który tam w oddali gdzieś tam widać. Ja będę przybliżał, bo kamera tego nie przekaże. I to był główny port na Bałtyku Związku Radzieckiego, przez który była eksportowana, wywożona ropa naftowa i gaz. Także dosyć ciekawy teren, jeśli chodzi o czasy zimnej wojny, o I wojnę światową, II wojnę światową. No, mocno zmilitaryzowany kawałek Europy. No, jesteśmy w tej chwili w miejscowości Irbene, to jest na północ od Ventspils. Jesteśmy w tajnym mieście Armii Radzieckiej, w którym to miejscu są trzy tego typu teleskopy. To są teleskopy radiowe. Ten jest największy, on ma średnicę 32 metry. Oprócz niego jeszcze jest dwa mniejsze i to służyło do nasłuchu kosmosu, do tego typu rzeczy dla ruskiej armii. A na dzień dzisiejszy to miejsce nazywa się Międzynarodowe, jak widać, Centrum Radioastronomiczne. I tak jak jest napisane, w 1993 roku dopiero podano do informacji publicznej, co tutaj było, co się tutaj mieściło. Jak przejeżdżaliśmy do tego miejsca, to mijaliśmy opuszczone bloki, czteropiętrowe bloki, które stoją w środku lasu, opuszczone, niszczejące. Także w takim miejscu jesteśmy. No, jest to miejsce podobne do naszego Pstrąża w Polsce. W Polsce na poligonach świętoszowskich było też takie miasto, biała plama na mapie, tajne miasto zamknięte, do którego nie było wstępu. Także takie jeszcze pozostałości po zimnej wojnie można zobaczyć w krajach nadbałtyckich też. W ogóle to miasto, w którym się w tej chwili znajdujemy, opuszczone miasto, to jest jakieś 30 niecałe kilometrów na północ od Ventspils. To miasto nazywało się Zwiezda albo Zwiezdoczka, czyli po rosyjsku gwiazda albo gwiazdka. Jak ruska armia się stąd wyprowadziła, to wszystko po prostu zostało tak, jak widać. Drzewa rosną na dachach bloków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciopiętrowe bloki plus parter. I tak to wszystko wygląda. Opuszczone miasto. Dziwnie się tutaj człowiek czuje w takim miejscu. No i dojechaliśmy do łotewskiego końca świata. Jesteśmy na przylądku Kolka na Półwyspie Kurlandzkim. Przylądek Kolka kończy wspomniany półwysep, który oddziela Zatokę Ryską od Morza Bałtyckiego. I w tej chwili właśnie wchodzę na sam koniec świata. Tutaj po prawej stronie jest Zatoka Ryska, a gdzieś w oddali widać, kamera nie pokazuje tego, w oddali widać
wybrzeże. No a tutaj już jest pełne Morze Bałtyckie. I tak wygląda łotewski koniec świata. Dalej już się na kołach nie da. Droga była prosta, było 60-70 km prostej drogi przez sosnowy las. Nie wiem, wszystkiego może z 8-10 zakrętów. Pięknie się jechało. No i tak to jest. Na przylądku Kolka zrobiliśmy sobie obiadek i na południe, jakieś 100 km wschodnim wybrzeżem Półwyspu Kurlandzkiego. Tam założyliśmy obóz, przenocowaliśmy. To było jakieś 40, może niecałe 40 km od miejscowości Jurmala. Jurmala to jest wypoczynkowa, piękna miejscowość położona niedaleko od Rygi, nad Zatoką Ryską. Pobudka, śniadanie i jeszcze w Rydze miałem jedną sprawę do załatwienia, po czym pojechaliśmy w kierunku Polski. 1000, może niecałe 100 km, z czego ponad połowa w deszczu. Jakoś żeśmy się naczłapali. Fajny wyjazd.